choroba odbiera bardzo dużo, nie będąc nowotworem, jest jeszcze gorsza. Matki nie wierzą córkom. Teściowe nie wierzą synowym, ale żeś se znalazł. Leniwa leży. Tak, leży leń, to weźcie, to lepiej ty się rozwiej. W pewnym momencie zaczynasz wariować. Mówi sobie tak, a może coś ze mną jest nie tak. Może ja te dolegliwości, może mówi spokojnie, może to nie jest na 10, tylko na 1. Może ja mam coś z głową. Ja miałem pacjentki, które były tak przez lekarzy przyzwyczajone do leków narkotycznych, że po operacji, której usunęliśmy jej chorobę i one się czuły świetnie, one naciągały nas, żeby dawać. I to jest jak u narkomana. Ja mam też powikłania, o których myślę w głowie, mam je z tyłu głowy przez lata, że może mogłem zrobić mniej, a może się nie dało. A może po prostu tak było. A może trzeba było nie operować tej pacjentki. Dziś zapraszam na rozmowę bardzo ważną, ale też absolutnie szczególną i osobistą dla mnie, gdyż moim i waszym gościem jest dr Mikołaj Karmowski, ginekolog, ekspert laparoskopii z ponad 20-letnim doświadczeniem, który przeprowadził, uwaga, ponad 3,5 tysiąca zabiegów w zakresie leczenia endometriozy. Jeden z czołowych ekspertów nie tylko polskich, ale również europejskich w zakresie ginekologii operacyjnej i leczenia endometriozy, którego myślę, że kochają kobiety przede wszystkim za jego profesjonalizm, za złote ręce, ale też za jego niezwykłą empatię. Niezwykle ciepły, energiczny, ciekawy człowiek. Mikołaj, bardzo dziękuję, że przyjąłeś to zaproszenie. Dziękuję tobie, Emmo. Dzień dobry państwu. Pięknie mnie przedstawiłaś. Mam nadzieję, że chociaż 1/10 z tego się zgadza. Mikołaj, na świecie jest około 200 milionów kobiet dotkniętych endometriozą. W Polsce z rozpoznaniem żyje 1 milion kobiet, a faktycznie liczba może dochodzić do 2-3 milionów, biorąc pod uwagę niedodiagnozowanie i późną diagnozę. Średnio od pierwszych objawów do diagnozy mija 6 do 12 lat. Dlaczego? Właśnie, to jest odwieczne pytanie, na które właściwie nie ma idealnej odpowiedzi, bo diagnostyka jest niestety ciężka, jest trudna, wymagająca, wymaga specjalisty, eksperta, kogoś, kto na tym się zna, kto się poświęci, a niestety nie każdy specjalista ginekologii jest w stanie rozpoznać i zdiagnozować endometriozę. Nie dlatego, że wynika to z niechęci, ale niestety z wykształcenia i wyszkolenia. Tu jest problem. Stąd my nie znamy prospektywnej ilości. Naprawdę nie ma takich randomizowanych badań, ile tych kobiet jest chorych. Mówi się, że co 10 w wieku rozrodczym. Ale ja uważam, że ostatnie badania, które się pojawiają, że nawet co 8 albo 6. Więc tych Polek może się okazać, że jest nawet ponad 2 miliony. Czy nie masz wrażenia, że na przestrzeni ostatnich dekad albo kwestia lepszej diagnostyki, albo faktycznie ilość zachorowań na endometriozę wzrasta? Ja myślę, że pamiętajmy, że XVII wiek to są pierwsze doniesienia, kiedy mówiono o endometriozie, tak? O ile ja pamiętam, jako młody lekarz, stażysta i rezydent, mam już swój wiek, nie będę podawał, może nie jestem strasznie stary, ale też młody, już nie jestem tak, już to już nie jest młody doktor. Więc pamiętam, jak byłem młodym stażystą i rezydentem, to asystowałem do operacji, gdzie była endometrioza, ale doświadczeni specjaliści, jak i profesorowie nie wiedzieli dokładnie, z czym mają do czynienia. Powiedzmy, że to było ponad 20 lat temu. Czyli zobaczmy, jak diagnostyka, rozpoznanie śródoperacyjne przed się bardzo mocno przesunęło. Dzisiaj ta diagnostyka już jest ekspercka. Dzisiaj są wyszkoleni specjaliści, lekarze, ośrodki, są do tego badania. Jest obrazowa diagnostyka w postaci eksperckiego USG, czyli ultrasonografii z tą poduszką żelową, gdzie specjalista widzi ogniska endometriozy głębokiej w 96%. Czyli to trafienie jest prawie idealne. Nigdy nie ma 100% diagnostyki, nie ma takich badań obrazowych. Oczywiście możemy to uzupełnić rezonansem. Znowu musi być radiolog, który jest do tego dedykowany, ekspert, który się tym zna i znowu oceni to. Dzisiaj są klasyfikacje. Jest dzisiaj standardowa klasyfikacja rozpoznająca endometriozę głęboką i nie tylko #NCIAN. #NCIAN. To jest klasyfikacja, według której się poruszamy, oceniamy poszczególne organy, w jakim stopniu są zajęte i tworzymy międzynarodowy klucz. Czyli ja piszę w klasyfikacji NCIAN, jaki to jest kod medyczny i na przykład jedziesz sobie do Tokio i w Tokio specjalista Japończyk widzi dokładnie, gdzie ja podejrzewam i gdzie rozpoznaje tą endometriozę. Międzynarodowy język, wspaniała kwestia. To jest coś, do czego od 16 lat już jest ta klasyfikacja. Wcześniej była klasyfikacja ASRM, amerykańska, Towarzystwa Rozrodu i Medycyny, która mówiła od 1 do 4 stopnia, tam 1, 2, 3, 4, ale
ona nie opisywała w żaden sposób endometriozy głębokiej, była bardzo niedokładna, a Encjan pozwala nam szczegółowo przygotować i zaplanować taktycznie operację, czyli pokazać, gdzie ta choroba jest, co zajmuje i jaki zakres operacji należy wykonać. A to jest idealne. Dlaczego? Bo umówmy się, w 90% operacji endometriozy są wykonywane źle, pacjentki nie są przygotowane, operacje są niekompletne, nieradykalne, niekompleksowe. Dlaczego? Bo jest zła diagnostyka przedoperacyjna. No wiem, dużo wiem na ten temat. Jak wiesz, operowałeś mnie, byłeś czwartym operatorem. Na szczęście to była moja ostatnia operacja. Mam nadzieję, że tak już będzie. Strasznie żałuję, że nie trafiłam do ciebie wcześniej, bo zaoszczędziłabym sobie tych 3 operacji. Czym tak naprawdę jest ta endometrioza? Endometrioza jest to występowanie ektopowe, czyli poza jamą macicy. Jama macicy, jak to studio, jest pomieszczeniem, w którym endometrium podlega cyklom, podzgórze, przysadka jajnik, hormonalnym, sprzężenia zwrotnego, ulega proliferacji, rozrostowi w jamie i złuszcza się z krwią miesiączkową raz na 28 dni w postaci miesiączki z fragmentami błony. I tylko ma mieszkać w jamie macicy. Jeśli mieszka, czyli występuje poza jamą macicy, czyli na przykład w ścianie, to już jest chorobą wewnętrzną mięśnia macicy. Jeśli występuje w jelicie, jest chorobą jelita. W pęcherzu chorobą pęcherza. To jest choroba otrzewnej. Czyli występowanie ektopowe i uwaga, to jest, mówi się endometrium, takie samo jak w jamie, tkanka podobna do endometrium. Dlaczego? Dlatego, że bardzo istotne jest, że jeśli ta tkanka występuje i podlega cyklom poza jamą macicy, namnażając się, tworzą stan zapalny, krwawienie, z tego zwłóknienie, guzy i dysfunkcję organów, która nacieka, to musi występować tkanka ze zrębem. Ona musi być aktywna hormonalnie, czyli musi podlegać tym cyklom. Jeśli występuje pełni aktywna, no to tworzy guzy, stany zapalne i nacieka niczym nowotwór. Ona jest histopatologicznie uznana za chorobę łagodną. To nie jest rak, ale sposób naciekania, rozsiewania się po otrzewnej jest chorobą klinicznie złośliwą, powodując dysfunkcję, naciekanie licznych organów jak jelita, nerwy, moczowody, pęcherz, żołądek, wątroba, kopuła przepony. I rozprzestrzenianie się może być do całej jamy otrzewnowej, nie tylko miednicy mniejszej. Stąd jest to choroba wieloorganowa, multidyscyplinarna, powodująca dysfunkcję i destrukcję kobiety na każdym etapie jej życia. Jakie objawy powinny zaniepokoić kobietę, która na przykład ma 30 lat, ogląda nas dzisiaj i zaczęła zadawać sobie sama w głowie pytanie, a może ja mam endometriozę? Przede wszystkim cykliczny ból. Jeśli nie jest to dyskomfort, bo dyskomfort jest kwestią poczucia bólu subiektywnie odbieranego przez pacjentkę, ale jeśli mamy pacjentkę, która cierpi przy każdej menstruacji, czyli każda miesiączka daje dolegliwości bólowe w skali powiedzmy 0,10 was na 9,10, 10 to jest omdlenie i jest to cykliczne przez 5, 7, 10 lat, to nie jest normalne, to jest patologia. Czyli ból w trakcie miesiączki, promieniujący do tylnej części ciała, czyli bóle krzyżowe, bóle do bioder, bóle do kręgosłupa, do lędźwi, do kości ogonowej, bóle do nóg, czyli ciężkie nogi w trakcie miesiączki, drętwiące, bolesne, ciągnące, bóle do odbytu. Bo nacieka najczęściej dolny odcinek jelita grubego, czyli odbytnice, czyli problemy z defekacją, bolesne zaparcia w trakcie miesiączki bądź biegunki na zmianę. Jeśli nacieka unerwienie, to daje naprzemienne dolegliwości, raz biegunki, raz zaparcia. Problemy z oddawaniem moczu. Bolesne oddawanie moczu, krew w stolcu, bóle do nerek. Urolog szuka problemów w nerce, mówi, dlaczego ta nerka ma zastój? Przecież taka śliczna nerka, ona nie ma nowotworu, bo 30 centymetrów niżej coś jest na moczowodzie, co daje obrączkę, zaciska i mocz nie odpływa. To są dolegliwości. Zachodzi zapalenie nerki, pacjent się zgłasza nawet na nefrologię, zachodzą w głowę, dają antybiotyki, leczą, nikt nie szuka przyczyny. Dlaczego doszło u osoby bez żadnych objawów, które można byłoby połączyć z tym zapaleniem nerki? Dlaczego do tego w ogóle doszło, prawda? To są te dolegliwości mdłości. Cykliczne mdłości przy każdej miesiączce. Bóle nadbrzusza. Uwaga, jeśli pacjentka ma cykliczne, regularne, w trakcie miesiączki bóle do barku, prawy, lewy, bóle do łopatki, do kończyny, to możemy podejrzewać endometriozę kopuły przepony. Niedodmy, czyli odmy opłucnowe, to już skrajny przykład endometriozy płuc. Te dolegliwości, właściwie ich jest taka masa, jeśli one są cykliczne, stałe, w skali was na 8, 7, 9, 10, świadczą o dużym podejrzeniu endometriozy. Ale musimy o jeszcze jednej rzeczy powiedzieć.
Pamiętajmy, że endometrioza potrafi przebiegać niemo. Czyli może być strasznie zaawansowana, a nie dawać, uwaga, nie dawać w cudzysłowiu, bo ta pacjentka w wieku 40 lat może już nie mieć dolegliwości, ale mogła wyjść z bólem mając lat 18, mając bolesne miesiączki ze skrzepami. Pacjentki często mówią, że miesiączki z zakrzepami, czyli z nieprawidłową, skrzepniętą krwią, określają często takim neologizmem, wypadają mi takie skrzepy wątróbki. Dlatego te dolegliwości, obfite miesiączki, bolesne, to są objawy, które powinny tą pacjentkę zaniepokoić, zapalić jej czerwoną lampkę. Uwaga, to może być endometrioza bądź adenomioza. Ból podczas stosunku też? Tak, oczywiście, bóle cykliczne, bóle podczas współżycia. To jest trudne pytanie, bo to jest jedno z pytań, kryterii kwalifikacji. Mamy tam te dolegliwości bólowe w skali WAS 0,10 czy tam 0,100, jak kto woli. 2 dopuszczalne są. Jest tam bolesne oddawanie stolca, jest tam bolesne oddawanie moczu i jest bolesne współżycie. To jest trudno, bo jak ja to pytam przesiewowo zawsze, to pacjentka tak się uśmiecha pod nosem, myśli, po co on mnie to pyta, to jakiś dziwak. Ja mówię, mnie chodzi o to, czy proszę określić to średnio, w skali bólowej, tak? Jeśli te bolesne współżycie jest takie, że często uniemożliwia współżycie, no to znaczy się, że najczęściej możemy podejrzewać endometriozę właśnie tylnego kompartmentu. Czyli najbardziej powszechnym objawem, który powinno się zawsze zweryfikować, to jest ból podczas miesiączki, cykliczny, ale doczytałam też, zresztą na własnej skórze trochę przerobiłam, że w miarę upływu lat kobiety cierpiące na endometriozę zgłaszają, że ten ból przestaje trwać kilka dni, on się wydłuża i te kobiety po prostu żyją z tym bólem bez końca, co tak naprawdę doprowadza często do depresji i zaburzeń lękowych, i do zaburzeń takich napięciowych. I te kobiety często w domu też nie mają wsparcia, no boż ileż można cierpieć z powodu miesiączki, a leniwa nie wstaje z łóżka, a często te kobiety uśmiechają się na zewnątrz, a w środku cierpią latami. Jak ty obserwujesz po tych tysiącach kobiet, które i diagnozowałeś, i operowałeś, jak często w ogóle widujesz te pacjentki, mają już jakieś zaburzenie, właśnie chociażby nawet depresja, i jak to wpływa też na współpracę z tobą, na cały proces leczenia? Endometrioza, musimy sobie powiedzieć, jest chorobą autoimmunologiczno-hormonalno-zapalną. Chorobą, która ma, bo do tej etiologii dodamy to objawy, ale pamiętajmy o jednym, jest to choroba przewlekła. My nie znamy w 100% czynnika sprawczego. Jest mnóstwo teorii. Istotne jest to, że jest to jedna z najczęstszych przyczyn niepłodności. Czyli niepłodność w dużej mierze spowodowana kobieca jest endometriozą. Prawie 60% z ostatnich badań. Ponad głęboko 55%. Kolejna kwestia. Jeśli pacjentka jest niepłodna, jest w wieku rozrodczym, jest to młoda kobieta, to jest target. Pamiętajmy, że chorują dziewczynki 11, 10, płody, embriony nastawione na oczywiście estrogenizację też, ale mówimy tutaj o target kobiet w wieku rozrodczym 20-40. To jest kwiat wieku. To jest kiedy kobieta ma poznawać partnerów, żyć, cieszyć się życiem, być szczęśliwa, nie cierpieć i mieć szansę na posiadanie potomstwa. Jeśli ta choroba powoduje destrukcję życia, na przykład rozrodczego, to zaczyna się osowiałość, alienacja, depresyjność, depresja nabyta, czyli nerwica. No bo wyobraźmy sobie, ja to ciągle porównuję i rozumiem kobiety doskonale ze swoją przypadłością, którą miałem problemami z zatokami. Ja miałem ciągle zatkany nos. Chodziłem do laryngologów, tłumaczyłem, wieczorem mi się zatyka, nie mogę oddychać, chrapię, oddycham. Przesadzasz, to tłumaczenie. W końcu trafiłem do ekspertki, której jestem wdzięczny, która mnie zoperowała, genialna laryngolog z Wrocławia, doktora Lasztuka, którą pozdrawiam. Fenomenalna. I co się okazało? Że mam przerośnięte, krzywą przegrodę, bo nos połamany kilkukrotnie, przerośnięte małżowiny wewnętrzne zatykające, po prostu jak mi ktoś włożył tampony do nosa. Po zabiegu nagle mówię, Jezu, mogę oddychać. Więc wyobraźmy sobie to w bardzo prostą analogią. Jeśli chodzisz do lekarza, cierpisz, masz ból, nie możesz mieć dzieci, a ktoś ci mówi, taka twoja uroda, to w pewnym momencie zaczynasz wariować. Mówi sobie tak, a może coś ze mną jest nie tak. Może ja te dolegliwości, może mówi spokojnie, może to nie jest na 10, tylko na 1. Może ja mam coś z głową. Może ja tak nie cierpię. Dlatego te kobiety wpadają w depresję i ja im się nie dziwię. Zaczynają się alienować.
nie mogą posiadać dzieci, no to partnerzy często je zostawiają. No bo mężczyźni są bardzo prosto skonstruowani. Jak zabawka się zepsuła, no to potrzebne... Wymieniam zabawkę. Tak. A niestety tacy jesteśmy. Może to jest pewnie jakaś ułomność męska. Natomiast taka kobieta wpada wtedy w depresję. No bo patrzy, że koleżanki w jej wieku mają 1 dziecko, 2, 3 i tak dalej. A jak nie mogę mieć dzieci, więc czuję się gorsza. I jeszcze cierpię z bólu. Tak, czuję się gorsza. W pracy mówią, co ona ciągle bierze to zwolnienie? Co ty, no, ale przestań histeryzować. Co to tak? Ból brzuszka. Więc często zostają zwolnione z pracy. Więc partner je zostawia. Rodzina patrzy jak na takie kaczątko brzydkie. Mówię, co ta mama się urodziła, ta córka, ciągle same problemy. Dzieci nie może mieć, nie może... Wiecie, to opowiadam to w formie takiej przekornej celowo, żeby pokazać, jak ten mechanizm działa. A jest to tak naprawdę dramat i destrukcja kobiety na każdym sferze jej życia. Od intymnego życia, po zawodowe, po realizację planów. I ta choroba odbiera bardzo dużo. Nie będąc nowotworem, jest jeszcze gorsza. Bo pokazuje, jak przewlekle potrafi niszczyć pewne etapy kobiecego życia. I wierz mi, że myślę, że 30% pacjentek z endometriozą cierpi na zaburzenia psychiatryczne w postaci depresji, lęków, nerwic, różnych sprzężeń. Niestety, bo jest to grupa narażona na to. Też bardzo dużo wiem, endokobiet to są właśnie też silne kobiety, takie kobiety, które zaciskają zęby. Często otoczenie w ogóle nie wie, że chorują. Z uśmiechem na buzi idzie do pracy, wraca, jest na pełnych obrotach, a w zaciszu własnej sypialni płacze w poduszkę, bo boli. Takim przykładem trochę jesteś ty, bo jesteś kobiety twardej, kobiety sukcesu, ale która troszeczkę była tą chorobą mocno doświadczona. Siedzimy tu w dwójkę, jesteś lekarzem, stomatologiem, jesteś osobą, kobietą sukcesu, jesteś osobą inteligentną, ale też jesteś pacjentką. Niestety to, co my rozumiemy, ja to rozumiem, bo ja codziennie operuję te kobiety. Widzę i właściwie siedzę w ich psychikach. Ty jako pacjentka, jako kobieta, to też rozumiesz, ale jeśli powiemy to osobie trzeciej, która by ty przy tym stoliku siadła, która nie jest chorą na endometriozę, na przykład kobietą. Dlaczego by to do tego pił? Bo uwaga, kobieta kobiecie potrafi być wilkiem. I jeśli jest to kobieta, która nie choruje na endometriozę, nie rozumie tego w ogóle, nic jej nie boli, to gdybym ja z tobą zaczął jej tłumaczyć, że to może zniszczyć życie, to by się mocno głęboko zastanawiała, czy nie naciągamy rzeczywistości. I niestety ja to często widzę. Widzę to często, że mężowie nie wierzą w ból i cierpienie tych kobiet, bo tego nie rozumieją w ogóle. Faceta jak boli lekko brzuch, to już leży, jak ma 36,9, to jest ciężko chory, nie? A matki nie wierzą córkom. Teściowe nie wierzą synowym, ale żeś se znalazł. Leniwa leży. Tak, leży leń, to weź się, to lepiej ty się rozwiedź. To jest to. Dlaczego? Tak jest niestety, to jest trudne, dlatego że jest to tak potwornie destruktywna choroba, że ludziom się nie wydaje, że ona może wpływać tak na rzeczywistość. Umówmy się, nie mówiono o tej chorobie w ogóle, tak? Dzisiaj mówi się o niej bardzo dużo i to jest super. Tylko dzisiaj jest też dużo, pamiętajmy, fejkowych informacji, prawda? Bo to dziecko się trochę wylewa z kąpielą. Jest dużo, dobrze, że o tym się mówi, ale z drugiej strony, jak osoby nie są z tym związane, to mówią, co oni o tej endometriozie ciągle gadają? Są inne choroby. Oczywiście, że są inne choroby. Są nowotwory, są raki, ludzie umierają, zaburzenia psychiatryczne, białaczki u dzieci. Tak, rzeczy, które są ultra ważne, ale czy można gdzieś na tej wadze mówić, co jest dla kogo priorytetem? Chyba nie. Każdy cierpi indywidualnie. Dokładnie. Ból jest bólem. Kiedy się żyje z takim bólem przez bardzo długi czas, to też właśnie często endokobiety mówią, że taka drażliwość jest przez to, że bez końca chodzisz może nawet nie silnym, ale ten ból jest permanentny, to człowiek jest permanentnie rozdrażniony. Pamiętam, jak u ciebie niesamowite właśnie jest to, że jeszcze przed operacją pacjentki mają kontakt z immunodietetykiem, który wspiera zarówno w trakcie procesu regeneracji, ale też po, jak bardzo ważne jest to. Po prostu adresujecie przyczyny, próbujecie adresować też przyczyny choroby, a nie tylko objawowo powycinać to, co Rehabilitacja. Ludzie o tym zapominają. Jeśli mamy sportowca, który biega maraton, to nie jest taki
wujek jak ja, który biegał ostatni raz 20 lat temu i nie przebiegnie 100 metrów, tylko to jest człowiek, który poświęca na to cały proces treningu. 5 razy w tygodniu, 6 razy w tygodniu. Uwaga, specjalna dieta, odżywki, suplementacja, czyli to jest przygotowanie, bo inaczej ten człowiek by umarł. I to jakby mnie postawić i kazać mu biec, to przebiegnę 100 metrów i tyle. Natomiast jeśli mamy pacjentkę, która jest chora, obciążona, ma defektywny układ immunologiczny i jeszcze inne sprzężenia i poddajemy ją ciężkiej operacji, która jest, uwaga, ciężkim wyzwaniem dla nas, specjalistów, ale też ciężkim wyzwaniem dla homeostazy organizmu, czyli całej interny. Czyli ta pacjentka, żeby się lepiej goiła, musi mieć uzupełnione węglowodany, białka, aminokwasy. Czyli uwaga, ktoś powie, dobra, węglowodany daje, ale ta pacjentka musi być przygotowana jak do maratonu. Właśnie musi być prehabilitacja, specjalna dieta, żeby się lepiej goiła pooperacyjnie. I to jest to przygotowanie tej pacjentki, tak? To jest bardzo istotne. Oczywiście dieta immunologiczna, wykluczenie alergenów, to jest wszystko istotne jako już proces następowy czyli eliminujemy alergeny, celiakia. Zapomniałem o tym, chciałem o tym powiedzieć. Celiaka, jedna z grup ryzyka pacjentek chorych na endometriozę. To jest doskonalenie zaburzenia funkcji kostków jelitowych, gdzie w tej celiaki kostki tej w skali są uszkodzone. I następuje złe wchłanianie. Więc dochodzi do zaburzeń. Znowu dysbioza. Znowu się kręcimy wokół jelit, tak? To jest jelito, to drugi mózg człowieka. No niestety. Chory człowiek na jelito, depresyjny. Człowiek osowiały. Dlatego ten multidyscyplinaryzm. Jeśli przychodzi do mnie pacjentka, w której endometrioza nie jest priorytetem bezwzględną kwalifikacją, czyli nie ma ciężkiej endometriozy głębokiej albo endometriozy, która się oporna jest na leczenie farmakologiczne i ma na to być operowana, bo wyje z bólu, cierpi, ma wodonercze, zwężenie jelita, to są bezwzględne kwalifikacje do operacji. Jako citowy przypadek, ale jeśli możemy, rzadko kiedy tak jest, jeśli możemy odłożyć tą operację, a najczęściej tak jest, chociaż o kilka tygodni, kilka miesięcy, to możemy poświęcić na leczenie i nie być pępkiem świata, że ja jako specjalista, czy pan ginekolog chcę najbardziej cię zoperować, bo ty masz endometriozkę. Nie, jeśli ty masz inne problemy, które są ważniejsze, choćby na przykład przy zębie, a to jest mega ważne, bo jeśli są stany zapalne przy zębach, umówmy się, 6-8 godzina operacja endometriozy z resekcją jelita jest ciężkim obciążeniem, więc jak pacjentka ma stan zapalny, bakteriemię, zepsute całkowite uzębienie, ja tu będę mówił prostymi rzeczami, chociaż jestem synem stomatolog, żeby to było jasne. I dlatego taką wiedzę masz. Dziękuję, tak, że to ale mówisz. Ja pamiętam jeszcze leczenia ząbków, jak mamusia robiła taką wiertareczką, co była taka, to się główka ruszała razem z zębem i mówiła, nie będę cię znieczulał, bo tak jest lepiej, przestań historyzować. ale to jest bardzo ważne. To jest bardzo ważne. Wtedy trzeba powiedzieć, nie, ja nie jestem pępkiem. Idziesz najpierw do dobrego stomatologa i dentysty, i tam jest najpierw leczenie stanów zapalnych, tak które jest. nam spowodują, że będziesz się gorzej goiła. Trzeba myśleć, w tym wszystkim musi być myślenie i nie widzieć tylko siebie. Czasem, dlatego pacjentki się często na mnie obrażają. Było to. Nie, bo jak ktoś waży 120, 140 kg i ma ciężką otyłość i anestezjolog mi mówi, nie znieczuleć tego pacjenta głową do dołu 6 godzin, Mikołaj, bo się będzie źle wentylował i będą problemy, ryzyko zatoru, udaru. Ja mówię, najpierw, droga pani, dietetyk, bariatra, odchudzimy, zredukujemy, podleczymy, będziesz się czuła znacznie lepiej i wtedy bezpieczeństwo. Chodzi o bezpieczeństwo. Przeprowadzone operacji, gojenia pooperacyjnego, ryzyka rozejść, zespolenia, krwawienia. Jeśli to bezpieczeństwo mamy priorytetem, to ten pacjent się może obrazić, ale on to zrozumie. Mnóstwo kobiet się na mnie obraziło, pacjentek, ale potem do mnie pisało, potem je zoperowałem i mówię, miał pan rację. To było ciężkie, bo pacjent przychodzi do nas jak po produkt często. Ja studiowałem w sektorze prywatnym, tak? Mamy nasz instytut jest prywatny. Więc często pacjent przychodzi i mówi tak, przychodzę i od razu chcę mieć na to lekarstwo. Najlepiej, żeby to była złota tabletka albo złote działanie. Od zaraz, już dzisiaj, teraz. Nie ma tak. Trzeba się przygotować, żeby właśnie wesprzeć organizm w tej walce nierównej, żeby to gojenie było lepsze. I cieszę się naprawdę, że promujesz takie interdyscyplinarne podejście, gdzie cały zespół pracuje nad tym, żeby ta pacjentka miała możliwość powrotu do normalnego funkcjonowania. Będę chciała porozmawiać o córkach endokobiet, bo to też statystycznie córki endokobiet są dużo bardziej narażone na... Wielokrotnie większe ryzyko posiadania. Jeśli mamy córkę matki chorującej na endometriozę, to
około 5 do 7 razy większe ryzyko jest narażenia na endometriozę. Okej, to przeprowadź mnie przez ten proces. Co to oznacza? Czyli oznacza to, że taka kobieta ma 40 lat, ma rozpoznanie endometriozy, ma córkę nastoletnią. Czy to oznacza, że ona powinna z tą córką dużo bardziej przyglądać się tej sprawie? Czy powinna chodzić od razu do ginekologa, który się specjalizuje z tą córką, żeby ją diagnozował? Czy ma jakąś specyficzną diagnostykę dodatkową przeprowadzić? Jeszcze rok, 2 temu powiedziałbym bezwzględnie tak. Dzisiaj zaczynam się zastanawiać, bo w tej całej pięknej diagnostyce ekspertów, czyli ta wysokospecjalistyczna ultrasonografia, rezonans, duża czułość, swoistość tych badań, oczywiście nie stuprocentowa i nie czarny, bo to takich rzeczy nie ma. Najłatwiej rozpoznać endometriozę ciężką, głęboką, bo my ją widzimy w 96% w USG, w rezonansie u eksperta radiologa i to jest proste badanie dla ekspertów. Dla ekspertów widzimy to w parę minut. Najgorzej rozpoznać tę endometriozę wczesną. Czyli tu zaczynamy 10-11 rok życia, to się rozpoczyna menstruacja u młodej kobiety, takiej dziewczynki, dziecka. I teraz tak, czy od razu idziemy z tą dziewczynką do eksperta? Myślę, że byśmy nie robili nadkwalifikacji, wylewali dziecka z kąpielą i nie stygmatyzowali. Bo dzisiaj, jak nie mówiło się w ogóle o endometriozie, dzisiaj gada o niej każdy. Mówią eksperci, ale mówią też ludzie, którzy nie powinni się na ten temat odzywać, bo nie mają pojęcia, a to powoduje falę stygmatyzacji i przerażenia. Zaczynają do nas trafiać matki, które mówią, że ich córki na pewno mają endometriozę, albo przychodzą 19-18-letnie dziewczyny, które od razu mówią, że one mają endometriozę. Pamiętajmy, jeśli endometrioza może być. Ja operowałem 10-letnią dziewczynkę z dużym, olbrzymim guzem w brzuchu, endometrialną dziecko. Operowałem 11-latkę, 12, 13, 14 i 70-letnią pacjentkę też, więc operowałem cały przedział kobiet w wieku przed pokwitaniem do postmenopauzalnych. Pamiętajmy, że endometrioza... To jest choroba całe życie. Uwaga, endometrioza się może pojawić u płodu żeńskiego, w łonie matki, jeśli matka ma dużą estrogenizację, narażona jest na estrogenizację dużą. Tak. I to czeka do aktywacji, a triggerem jest menstruacja, cykl hormonalny, starter, pozórze przysadka i nagle w pierwszej miesiączce zaczyna rosnąć zmiana. Więc to jest przerażające. Dlatego tak, ja dzisiaj mam duży respekt do tej choroby, do radykalności swoich wypowiedzi, do bycia autorytarnym coraz mniej. Powiem Najlepsi tak. lekarze chyba im więcej lat doświadczenia, tym są ostrożniejsi w swojej radykalności. Kiedyś mi się wydawało, że nie jestem jeszcze tak dobry, bo nie potrafię wyciąć endometriozy, nie wiem, z nerwu kulszowego, z innych miejsc. I jak doszliśmy do etapu, kiedy potrafimy wyciąć tą endometriozę z nerwu kulszowego, wiadomo, z jelit, z więzadła, z moczowego, to stwierdziliśmy, była taka chwilowa euforia, na świecie też, że no to super i my jesteśmy bardziej radykalni, a okazuje się, że nie do końca. Dziś wiem, że dobry jest ten, który wie, kiedy nie operować. Bo to niestety nie pacjent. Ja wiem, że to może zabrzmi impertynencko, ale to nie pacjent decyduje, kiedy go operujemy, tylko my. Dlatego, że to my ponosimy tą odpowiedzialność za to, czy ta operacja jest bardziej kompleksowa, bardziej radykalna, a pamiętajmy też o powikłaniach. Ja powikłania też mam. O powikłaniach mało kto mówi, bo ludzie chcą być postrzegani jako zwycięzcy. To nie tak. Ja mam też powikłania, o których myślę w głowie, mam je z tyłu głowy przez lata, że może mogłem zrobić mniej, a może się nie dało. A może po prostu tak było. A może trzeba nie operować tej pacjentki? No, biorąc pod uwagę, że zoperowałeś ponad 3,5 tysiąca pacjentek, siłą rzeczy dobry lekarz ma takie pacjentki, których pamięta nawet po latach, zasypia i myśli, a może mogłem zrobić te 10 lat temu inaczej. Ale to jest to, że jeśli robimy coś bardzo długo i mamy pewne efekty, to bardzo się boimy zmienić, bo jeśli działa coś i to jest, bo postęp jest cudowny, tak? Nowoczesne technologie, techniki, to wszystko nam pomaga, ale pytanie to nie jest jedynym rozwiązaniem, tak? To nie jest jedynym rozwiązaniem, dlatego dziś, jak mnie pytasz, czy każda nastolatka powinna iść z matką od razu do eksperta? Nie. Pierwsza miesiączka, jeśli jest dyskomfortowa do roku, nie oznacza endometriozy. Okay. Jeśli młoda dziewczynka wyje z bólu, traci przytomność, od razu udajemy się z nią do specjalisty i w ogóle nie ma dyskusji. Ale jeśli ma dyskomfort, czyli w skali 0-10, pobolewa ją jeden dzień brzuch, to nie ulegajmy też, powiedziałem, tej histerii, bo ta histeria spowoduje, że zaraz będziemy piętnowali, że każda dziewczynka z dyskomfortem ma endometriozę. No ale ty bardzo fajnie tutaj właśnie nas edukujesz i dokształcasz, że pierwszy rok po wystąpieniu pierwszej miesiączki dajemy na to, żeby ten organizm nauczył się
nowej sytuacji i takie, powiedzmy, pojedyncze miesiączki z silnym bólem można uznać jeszcze za normę. Ale jeżeli ta sytuacja trwa ponad rok, albo właśnie w trakcie takiej miesiączki dochodzi do omdleń, do wymiotu. No jest to patologiczny problem No. i to trzeba rozwiązać, szukać już przyczyny. Jakie postępowanie? Idziemy do ginekologa, co najczęściej wypisze nam na przykład lek antykoncepcyjny, żeby nas... No i właśnie. I uwaga. No właśnie. Pamiętajmy, że społeczeństwo dziś jest edukowane, jak zawsze we wszystkim. I pewna grupa mam powie tak. Ale jakie antykoncepty chce pan dać mojej córce? Ona ma 11-12 lat, nie będzie brała żadnych hormonów, hormony zabijają. No znowu Słuchajcie, żebyśmy dobrze się zrozumieli. No wkładki domaciczne hormonalne się nastolatkom wkłada Też. po to, żeby właśnie... Ominąć pierwszy efekt przejścia przez wątrobę i żeby to było mniej odciążające. Tylko z drugiej strony tak, wkładkę możesz włożyć, wkładka ma pewną wielkość. To są pewne kwestie niestety producentów. One są coraz, miniaturyzacja jak wszystkiego, jak tych telefonów, kiedyś pamiętacie, były takie cegły, dzisiaj są telefoniki, to samo jest z wkładkami, z implantami. One się stają coraz mniejsze, żeby się zaadoptowały do jamy macicy, która nie rodziła, malutkiej maciczki, dziewczynki, no dziecka, tak? I teraz, no dobrze, ale ktoś powie tak, panie, chcesz pan założyć wkładkę dziecku domacicznie, no to jeszcze pan jakiś sadysta. No jak 11-latce założymy wkładkę? No wiecie, no to w znieczuleniu. W znieczuleniu ogólnym. No to się zaczyna, no to nie jest takie proste. Dlatego w tym przypadku, jeśli mamy podejrzenie, na przykład w badaniach obrazowych, endometriozy wczesnej, łagodnej, otrzewnowej, tej, o której żeśmy rozmawiali z tego pędzelka, czyli tej, która nie wymaga i nie ma wskazań bezwzględnych do operacji, to zaczynamy od ABC leczenia endometriozy, czyli od farmakoterapii. Czyli dajemy na przykład leki DTA. Nie, dajmy takiemu dziecku DTA, antykoncept. Dlaczego? Bo on ma progestagen, który będzie hamował progresję endometrium, ale ma z adbeku, dzisiaj są leki, które mają z adbeku małą dawkę pochodnych estrogenów, etylestradiolu, gdzie jest to maluteczka dawka jako z adbek, żeby nie atrofizować takiego dziecka i nie wpędzać w depresyjność, bo to jest dziecko wchodzące, powinno być szczęśliwe. Po co je depresjonować? Więc jeśli damy tylko progestageny, monoskładniki, te, które dajemy stricte do blokady w trakcie terapii endometriozy u kobiet w wieku rozrodczym, to możemy takie dziecko za wcześnie zatrofizować i spowodować u niego, że ono będzie depresyjne, wysuszone. A wkładka maciczna działa tylko miejscowo? Tak, ale tak jak powiedziałem, gratuluję temu, kto założy wkładce 11-12-latce do macicy. No. Ale już 16-latce? Tak, ale uważam, że też znieczulenie, pamiętajcie, to są dziewice. Dlatego to jest bardzo... Wkładka to jest jedno, ale mamy też implanty, słuchajcie. Mamy implanty podskórne. No ja mam do nich z tym wyciąganiem tych implantów, to ja tu jestem bardzo ostrożny, bo to jak kiedyś wyciągałem, to mały zabieg się zrobił z tego. Są plastry. Są plastry. I dlaczego takiemu dziecku możemy... Oczywiście możemy dać plasterek DTA. Są plastry, są tabletki, ale to jest to abecadło, gdzie dajemy, patrzymy na funkcjonowanie. Oczywiście ktoś powie, dobrze, dajemy leczenie hormonalne. No, oczywiście robimy badania przesiewowe, ale uzupełniamy to dietą. Tu jest mega istotne. Musi być dieta. Nie ma diety na endometriozę. Jak ktoś powie, że dieta na endometriozę jest fantastą i będzie głupoty opadał jakieś szarlataneria. Przeciwzapalna. Czyli dieta immunologiczna. Dokładnie. Czyli dieta, która eliminuje alergeny z organizmu. Czyli dieta, farmakoterapia. Ktoś powie tak, no działanie leków przeciwbólowych. No, z rekomendacji, uwaga, ESHRE, Towarzystw Międzynarodowych PTG, pierwszym rzutem u takiego dziecka jest NLPZ. No ale dobra, to ja powiem tak. Czy mamusia każda i ja tatuś będziemy dalali w trakcie miesiączki 4 razy na dobę codziennie przez 6 dni no nie, no ludzie, no to spowodujemy stan zapalny żołądka po roku i zrobią się reflux, zrobią się wrzody i dopiero będzie problem. Ja nie jestem zwolennikiem i często pacjentki się na mnie obrażają, jak mówią, no dobrze, a co mi pan teraz wypisze przeciwbólowo? Ja mówię nic. A dlaczego? Bo dam ci leczenie hormonalne, które spowoduje przyczynowe atrofizację endometrium, zmniejszenie stanu zapalnego, a tym samym wtórnie odczujesz poprawę. Oczywiście dostaniesz przeciwbólowy lek jak najbardziej, ale jeśli pacjentkom zaczynamy dawać mocne leki przeciwbólowe i pacjent naciąga nas na leki z morfiną, z różnego narkotyczne, to jest potem tylko gorzej. Bardzo trudno. Ja mam pacjentki, które były tak przez lekarzy przyzwyczajone do leków narkotycznych, że po operacji, w której usunęliśmy jej chorobę i one się czuły świetnie, one naciągały nas, żeby dawać. I to jest jak u narkomana. Musieliśmy, to cały proces był odstawiania tych leków. Dlatego tym był bardzo ostrożny. No i oczywiście i te leki albo pomagają, albo nie. Jeśli pomogą choć trochę. Psychologia, psychoterapia, bardzo ważny. Psycholog jest mega ważny. Oczywiście, adaptogeny. Tak. Też można się wspierać. Słuchajcie, o suplementacji ja się nie wypowiadam, bo ja się na ten temat nie znam. Ja tylko wiem, że
dobra rzecz, jest dobra suplementacja, mądra suplementacja, z umiarem suplementacja taka, która pomaga. Pamiętajmy, wszystko nadmiarze jest niedobre. Okej, czyli generalnie rozpoznanie, w dużej mierze przykuwamy uwagę do wywiadu, bo to jest będzie Mega ważne. najważniejsza część de facto. A potem badanie, diagnostyka obrazowa, a tak naprawdę, żeby ostatecznie zweryfikować, to rozumiem, że albo laparoskopowo pobieramy... Nie. Diagnostyka, to co powiedziałem dzisiaj, obrazowa, ultrasonografii esperskiej z poduszką żelową, uzupełniona ewentualnie rezonansem u radiologa, specjalisty dedykowanego w ocenie endometriozy w rezonansie, ma 96% skuteczność kwalifikacji do operacji. Czyli jeśli przychodzisz do mnie, masz guza jelita, to ja w 100% go zobaczę w jelicie grubym w ciągu minuty albo 2. I wiemy, i to jest kwalifikacja. Natomiast w przypadku tylko i wyłącznie endometriozy otrzewnowej, która jest niewidoczna w badaniach obrazowych, w testach, niestety mała skuteczność tych testów, one nie są walidowane, więc nie rekomendujemy tego. Wtedy możemy zrobić tak zwaną laparoskopię see and treat, czyli nie ma diagnostycznej laparoskopii czy robotyki, że włożymy ci kamerkę do brzuszka, zobaczymy, czy nie. Jeśli już ją wkładamy, to nie reagujesz na farmakoterapię, na leczenie zachowawcze, czyli to nie przyniosło efektu. Dieta, suplementacja, farmakoterapia, leczenie całe zachowawcze spełzło na niczym. I mamy z wyboru see and treat, czyli wkładam kamerę, jeśli trafiam te małe spoty na otrzewnej, to je wycinam i uwaga, i liczę na to, że to pomoże, a nie każdemu to pomaga, ta wczesna. Bo o ile dobrze się leczy i są super efekty kliniczne u pacjentek usuwając endometriozę głęboką, o tyle endometrioza otrzewnowa, to leczenie jest bardzo różnie, ale często nawet jak zrobimy zdjęcia, nakręcimy film i pokażemy takiej młodziutkiej dziewczynę, że zobacz, usunęliśmy ci te 3 ogniska, to działa tak na psychikę, że ta dziewczyna wie, że nie ma nic więcej tam w tym brzuchu złego. No tak, a ten czynnik psychiczny też przecież jest bardzo, bardzo ważny. To zabraliśmy taką właśnie naszą nastoletnią córkę do lekarza, który ma większe doświadczenie w rozpoznawaniu endometriozy. Wiemy już, że ta nasza córka ma potencjalnie dużo większe ryzyko, albo już nawet jakieś tam drobne zmiany widzimy. Czy warto jest pomyśleć wtedy, wiedząc o tym, jak bardzo może być narażona ta płodność, warto jest pomyśleć na przykład o stymulacji, pobraniu i zamrożeniu komórek jajowych, żeby na przyszłość potencjalnie zabezpieczyć taką córkę. Nie ma na to rekomendacji. Ani PTG, Polskiego Towarzystwa, ani Europejskich Światowych Towarzystw. Konkluzja ostatnio z konferencji, chyba z tego co pamiętam w Rumunii, Europejskiej Konferencji Endometriozy, była taka, że nie robimy krioprezerwacji wszystkim dziewczynkom, które mają podejrzenie endometriozy. Robimy krioprezerwację pacjentkom w wieku rozrodczym, które mają endometriozę gonadalną. Czyli jeśli mamy 1, 2, 3, 4, 5-letnią dziewczynę, która ma endometriozę jajnika, która per se niszczy, zjada korteks jajnika, powodując zmianę jakości, ilości rezerwy jajnikowej hormonu antymillerowskiego, ten hormon spada i ta rezerwa spada, to takiej pacjentce należy zlecić krioprezerwację komórek bądź zarodków w klinice, żeby zabezpieczyła płodność, bo jak ją zoperujemy, to oprócz tego, że choroba jej obniża rezerwę, to my jej też operacją obniżymy tą rezerwę. Oczywiście różne te metody, techniki, ale i niestety ta rezerwa w jakiś procent spadnie. Może spaść tak, że jeśli nie zabezpieczymy, nie będzie miała szansy na płodność. Dlatego tu trzeba być też nie każdemu. Oczywiście, jeśli kobiety dzisiaj coraz później chcą rodzić, mamy kobiety 36, 8, 40-letnią, często przychodzą do nas z tą rezerwą jajnikową zerową. No i wtedy zaczyna się problem, tak? Zaczyna się problem, bo szansa na stymulację komórki jest niska, dochodzi do decyzji, czy jest donor X, czy jest komórka dawczyni. Ten problem jest bardzo, do tego trzeba podchodzić indywidualnie, żeby też nie piętnować, bo jeśli takiej 19-latce, która na przykład ma endometriozę nadszewnej, powiemy, musi zrobić krioprezerwację komórek, to jak ja bym miał 19 lat i przyszedł do lekarza, który powiedział, panie, musisz sobie zrobić krioprezerwację komórek. Ja mówię, ale co on mówi? Co ja mam? Wiecie, to się zaczyna niepotrzebna kaskada piętnowania, bo może się okazać, że ona ma tą endometriozę otrzewnową i będzie miała żadnych problemów z zajściem w ciążę. Jajniki wspaniale będą funkcjonować, więc po co piętnować? To, pamiętajcie, to jest pewna psychologia. Dajemy komuś łatkę, jesteś poważnie chory. Musisz dokonać pewnych czynności, a stymulacja in vitro też nie jest
bezobojętna dla organizmu. Przecież to jest znowu podgrzewanie, Oczywiście, dolewanie benzyny że do tak. ogniska, tak? Tak więc tu trzeba być bardzo eklektycznym w tej kwestii. Jaka jest różnica pomiędzy tym klasycznym leczeniem, a podejściem w Twoim instytucie? Jaki jest złoty standard? Jakie są nowiny dzisiaj? Przede wszystkim endometriozę głęboką, tą, która dotyczy jelita, moczowodów, pęcherza, czyli jamy brzusznej i wszystkich organów, dziś operujemy tylko i wyłącznie małoinwazyjnie. Czyli nie robimy żadnych otwartych operacji chirurgicznych, bo dlaczego? Bo nie da się tego zrobić precyzyjnie, bo nie ma oka uzbrojonego. To tak jakbyśmy chcieli razem zobaczyć teraz tutaj w tej szklance pantofelka bez mikroskopu. Nie da rady. Co z tego, że komuś wytniemy wielkiego guza? Jeśli nie zrobimy tego umiejętnie, to operacja sama może też przyczynić się do pewnego rodzaju okaleczenia. To jest wliczone w chirurgię, ale dlatego są eksperci, specjaliści, którzy potrafią coś wyciąć bardziej precyzyjnie z pewnych protokołów, bardziej radykalnie, gdzie usunięcie choroby da szansę na komfort życia, jakość życia, ale też na mniejsze okaleczenie. Operacje wykonywane tylko przez ekspertów do tego dedykowanych specjalistów, którzy robią takich operacji nie 5, 6 w miesiącu, ale 30, 40, gdzie są ośrodki, które działają całymi zespołami. Dziś są to zespoły multidyscyplinarne, czyli ginekolodzy, chirurdzy, urolodzy, zespoły dające kompleksowość tych operacji. Endometrioza to wieloetapowy proces operacji, na którym my musimy przywrócić anatomię. Ona ją zmienia, skleja. To jakbyśmy sobie wlali do damskiej torebki butaprenu. Wy tam macie dużo szpargałów. Jak wlejemy tego butaprenu i pójdziemy na parę godzin, zostawimy tą torebkę i wrócimy, ja poproszę ciebie, wyciągnij dowód. To wszystko jest monolitem sklejonym. Tak to wygląda w organizmie. Jelito z jajowodem, jajowód z moczowodem, moczowód z jajnikiem. To jest zmienione. My musimy przywrócić anatomię, funkcjonalność, ruchomość tych organów, żeby one przesuwały się, ale żeby jeszcze nie miały guzów, żeby usunąć z nie guzy i ich nie uszkodzić, ale żeby nie uszkodzić też unerwienia, które je unerwia. Więc to jest cały proces wysublimowanej chirurgii. Dzisiaj się mówi Mount Everest chirurgii ever. I jedna z najtrudniejszych operacji w chirurgii w ogóle. Dużo trudniejsza od chirurgii onkologicznej. Więc co to znaczy? To znaczy się, że to musi robić ktoś, kto umie to zrobić precyzyjnie, umie to zrobić perfekcyjnie, radykalnie, ale jeszcze uwaga, wie, kiedy nie zradykalizować operacji, bo jeśli mamy pacjentkę, która myśli o rozrodczości, to ta operacja jest inna jak u pacjentki, która zakończyła rozród albo nie planuje dzieci, bo wtedy operacje kompleksowe są najlepsze. Jeśli usuwamy macicę, u pacjentki, która nie planuje dzieci, to usuwając macicę i jajniki dajemy najmniejsze ryzyko restartu i wznowy, nawet poniżej 2-1%. Taka pacjentka może być uznana za wyleczoną. Oczywiście naukowo są tu spórne kwestie, ale to są te pacjentki, które najczęściej nie mają wznowy albo żyją sobie szczęśliwe. Jeśli zostawiamy jajniki, zostawiamy ryzyko powstania torbieli endometrialnej. Więc z tą pacjentką trzeba być szczerym, trzeba przedstawić cały plan leczenia. Te operacje, uwaga, ośrodek, który leczy te operacje, musi potrafić leczyć swoje powikłania. Jeśli się rozejdzie zespolenie, to musi umieć zrobić reanastomozę. Czyli to są całe procesy, prowadzenie follow-upów, czyli kontrola tych pacjentek pooperacyjnych. My mamy cały zespół, przecież kontrolujemy te pacjentki, nasi asystenci, młodsi. Dlaczego? Dlatego, że prowadzimy te pacjentki po latach. One się często czują różnie, raz rewelacyjnie, nic nie boli, a czasem mają bóle na przykład neuropatyczne. Musimy zlecić widzę w poradni bólu, na przykład anestezjologa, który daje blokady, więc to jest plan na całe życie. To leczenie chirurgiczne jest niezwykle wysublimowane i precyzyjne, ale to jest bardzo ważny incydent w życiu kobiety, musi być przeprowadzone perfekcyjnie przez kogoś, kto to potrafi robić, ale to jest nie jedyna rzecz. Później jest całe dbanie o tę kobietę. Już troszkę powiedziałeś o tym, że oczywiście jak to przy leczeniu chirurgicznym powikłania się zdarzają, ale czy zdarzają się też nawroty? Jaka jest skala tego i czy można coś zrobić, żeby po tym leczeniu chirurgicznym jednak do tych nawrotów nie dochodziło? To jest właściwie, tu mamy wielowektorowy aspekt, bo powikłania są wliczone w tą ciężką chirurgię. Czyli i to trzeba jasno powiedzieć widzom, pacjentkom i wszystkim. Jeśli ktoś zajmuje się ciężkimi przypadkami endometriozy głębokiej, wieloorganowej, która niszczy jelito, moczowody, powodując destrukcję jamy brzusznej, to te operacje są tak trudne, że powikłania mają wszyscy na świecie najlepsi. Jeśli ktoś ich nie ma, to znaczy, że nigdy nie operował tak, jak należy endometriozy. Niestety. Bo jeśli mamy operację resekcji jelita, możemy ją przeprowadzić perfekcyjnie.
Ona nam się może rozejść z wielu kwestii. Niedokrwienia, stanu zapalnego, oczywiście niechlujności zabiegu, ale jeśli dokonamy wszystkich aspektów, wykonamy to ultraprecyzyjnie, to po prostu statystyka, medycyna rozejdzie nam się z przyczyn nam nieznanych. I to pacjent musi wiedzieć. Oczywiście jest to odwracalne, bo możemy pacjentowi zresekować, zreoperować, wyłonić stomię protekcyjną na licie cienkim. Niestety jest to smutne, trudne, ale odwracalne. To jest kwestia miesiąca, 2, 3, czasem roku. A czasem potrafi wystąpić powikłanie nieodwracalne, które związane jest z zaawansowaniem procesu choroby, czyli im dłużej ta choroba jest, pacjentki pytają, czy ja będę miała powikłania? Nie wiem. Nie wiem. Znamy przypadki ze statystyki, z doświadczenia, z zaawansowania zespołu, który mamy. Mamy bardzo niski odsetek powikłań poniżej 1%. To jest naprawdę nisko, dlatego że, uwaga, ośrodki ultra zaawansowane na świecie mają 10-12. Ale mamy. Jak najbardziej mamy. Mam powikłania, które mnie prześladują, śnią mi się po nocach i myślę, jak mogłem to zrobić, żeby to było inaczej. Może mogłem tego postąpić inaczej, być mniej radykalnym, a może się nie dało, może po prostu nie operować pacjentki. Nie wiem. I myślę, że to przychodzi każdemu na pewnym etapie życia, kiedy osiągamy pewien efekt umiejętności, wiedzy i doświadczenia, kiedy zaczynamy się zastanawiać, że nie zbawimy wszystkich, nie jesteśmy najwszechwiedzący, nie zjedliśmy żadnych wszystkich rozumów, wręcz odwrotnie. Zaczynam z wiekiem zastanawiać się, że wiem coraz mniej. A może nawet to, co wiem i jeśli czytam, rozwijam się, to bardziej mnie przeraża, jak dużo nie wiem. I to jest niesamowite. To jest taka ta otchłań kosmosu wiedzy, gdzie mówimy, Jezu, to jest tyle rzeczy, a życia nie starczy. A jeszcze patrzysz na to, że człowiek, wiesz, my zajmujemy się tym aspektem mocno fizycznym, dotykamy trochę aspektu psychicznego, a tak naprawdę jeszcze jest tak dużo wątków, które są istotne, żeby człowiek w dobrostanie funkcjonował, a których my nawet nie wiemy, jak dotknąć. Ale oczywiście, bo to jest kwestia. Ja patrzę, jak przez lata nauczyliśmy się, abstrahując od zgody świadomej do operacji, co się może wydarzyć, jak w każdym szpitalu, ale przez lata nauczyliśmy się rozmawiać z tymi pacjentkami. Czyli kawa na ławę. Jest szczera prawda, ale przedstawiona w ludzki sposób. I teraz uwaga, możemy pacjentce powiedzieć, może pani się w ogóle nie operować, następstwa nieoperowanej choroby są takie, takie i takie, ale może się pani zoperować i będzie mniejsze zło. A jeśli ten pacjent to rozumie, to mówi tak, wie pan, ja mam takie bóle, nie mogę oddawać stolca, ja chcę mieć tą operację i ja, wie pan co, przemyślałam to przez miesiąc, 2, 3 i ja podejmuję to ryzyko, jak będę się samocewnikować, to nie będzie problemem. Mam pacjentki, co się samocewnikują i nie jest to problemem. Mam pacjentki takie, które tego nie zniosły emocjonalnie. Były po na przykład 10 operacjach i nie były na to gotowe emocjonalnie. Dojrzałość emocjonalna do operacji. To jest coś, o czym nie powiedzieliśmy przy kwalifikacji bezwzględnej, kiedy oczywiście są przeciwwskazania takie, ale jest też coś takiego, jak przychodzi kobieta, to ja tu przyszłam po to, żeby być zdrową. Ja się nie godzę na żadne powikłania. Wtedy uwaga, ja mówię, ja się nie godzę na operację. Dopóki pani nie dojrzeje, zrozumie, dodatkowo na razie zachowawcze leczenie, farmakoterapia, jeśli taka możliwość, proszę to i albo jest ciężkie lęki, nerwica i ta pacjentka na przykład jest leczona na nerwicę, zaczyna to rozumieć, leczy się z tego, przychodzi za rok i mówi tak, wie pan co, jestem dojrzała do tego, żeby podjąć to wyzwanie. My je podejmujemy razem. To, co kiedyś tobie powiedziałem, my chorujemy razem z pacjentką. To nie jest tak. I nawet jak ląduje na biurku tuż przed operacją dokument, gdzie musisz świadomie podpisać się, że możesz się obudzić po takiej operacji z ABC, które de facto jako dla młodej na przykład kobiety, no nawet trudne jest do wyobrażenia, że na przykład możesz wyjść po operacji z tobą wyprowadzoną i zacząć funkcjonować przez lata albo do końca życia zupełnie w sposób dla siebie niewyobrażalny. To są bardzo trudne rzeczy, ale właśnie to poczucie, które dajesz ty i twój zespół pacjentkom, to jest fenomenalne, że nawet podpisując taki dokument trudny, dajesz takie poczucie, że jesteś partnerem w tym. My teraz, w zeszłym tygodniu, zamykaliśmy stomię, naszą chirurg to finalizowała, u młodej dziewczyny, 20-kilkuletniej, której stomia miała być na maksymalnie ileostomia, przepraszam, bo to ileostomia, czyli stomia protekcyjna na jelicie cienkim. To było coś, co było wliczone, ta pacjentka o tym wiedziała, ta operacji zakres był tak ultra trudny, naciek był niski, 3 cm od zwieracza, naciekał dźwigacz odbytu, potężny guz na jelicie, moczowody. 20-paroletnia pacjentka. Tak, i uwaga,
ta stomia protekcyjna ileostomia dla dzieci była wliczona. Ona wiedziała, że ona będzie mieć wyprowadzona po co? Żeby zmniejszyć ryzyko powikłań, przetok i tak dalej. Mimo ileostomii protekcyjnej to powikłanie wystąpiło. I miała mieć zamkniętą tą stomię po miesiącu. Nawet się zamyka po 2 tygodniach. 9 miesięcy z nią chodziła. I uwaga, powiem wam niesamowitą rzecz. Przeszedł termin, naprawiona, przetoka wygojona, mikro. Nasza chirurg zrobiła super leczenie, wpuściła tam taki specjalny klej, bo to była mikro. Zrobiła to perfekcyjnie i powiedziała jej, że jest gotowa do odtworzenia ciągłości letyka, do zlikwidowania tej wrednej ileostomii. I ta dziewczyna przyszła do mnie na jeszcze wizytę kwalifikującą, czy wszystko ginekologicznie, jak to wygląda od strony ginekologii, USG, badanie, zobaczenie pochwy. I ona mówi do mnie tak, wie pan co, ja się tak do niej przyzwyczaiłam, że ja nie wiem, czy to chcę likwidować. I uwaga, w dniu przyjęcia gdzie następny dzień mam mieć likwidację. Zobaczcie, jaki to jest akces psychologiczny. Nie akceptacja tego, że ja to w ogóle mam, ten worek, jestem młoda. To jest coś, przecież aktywna młoda kobieta. Po 2-3 miesiącach, po pół roku tak się do tego przyzwyczaiła, że bała się, że to się nie powiedzie. To odtworzenie będzie związane z ryzykiem ponownej przetoki powikłania, że powiedziała, że ona właściwie woli z tym zostać. Ja mówię, ale jak? Mówię, dziewczyno, jak zostać? Przecież my tego nie chcemy. Po to cię leczymy, żebyś tego dziadostwa nie miała. Ale zobaczcie, jak zmienia się perspektywa, jak jesteśmy w stanie się do wszystkiego przyzwyczaić. Że jakby mnie w wieku 20 lat powiedzieli, zrobimy ci stomię, bo się, nie, normalnie nie będę się leczył. I jak się potrafi człowiek do wszystkiego zaadoptować. Nie? Jak jesteśmy tak naprawdę, wszystko to siedzi w głowie. Oczywiście operacja się powiodła, nie ma stomii, otworzona ciągłość, jest super. Nie każdemu się tak udaje zrobić i to jest ważne. Nie każdy, a są takie pacjentki, które nam się w ogóle nie wykłają, bo mamy tak naprawdę, mówimy o tych powikłaniach tutaj, ale mamy ich stosunkowo poniżej 1%, czyli ultra mało na te 350 operacji rocznie, które robimy, czy 300 teraz, to mamy ich naprawdę bardzo mało, ale trzeba o tym z pacjentem rozmawiać, bo to jest ta uczciwość medyczna. A powiedz, co zdecydowało, że ty zająłeś się tematem endometriozy nie tylko od strony chirurgicznej, niesienia pomocy tym kobietom, ale również od strony edukacyjnej? Skąd jeszcze znajdujesz i czas, i chęci do tego? Już coraz mniej, chyba z racji zmęczenia materiału, ale mam przyjaciół, którzy są wyszkoleni już lepiej ode mnie, więc jak zmęczę się już tak, że mnie nie będzie, to wiem jedno. Zostawię po sobie lepszych. I to było celem moim. Ja w dawnych czasach, pracując w uniwersytecie, w klinice, odszedłem z kliniki, z uniwersytetu. Uczyłem i bardzo byłem nauczycielem akademickim, potem uniwersyteckim, jak przekształcony w uniwersytet. I ja bardzo byłem adiunktem uniwersytetu. I ja bardzo to lubiłem. I mnie się to bardzo podobało. Ja lubiłem mieć zajęcia z studentami, pokazywać, tłumaczyć. Dlaczego? Bo nie ma nic piękniejszego, jak przekazywanie tego, co się potrafi. Ale słyszałem ciągle, po co ty ich uczysz? Rezydentów, młodych specjalistów, po co ty im pokazujesz? Oni ci zabiorą pacjentki. Ta mentalność mnie zabijała. Ja mam inną naturę. Ja lubię ludzi. Ja po prostu lubię ludzi. I to była jedna z moich decyzji, dlaczego odszedłem z uniwersytetu. Bo wydawało mi się, że jeśli lider i szef to nie jest facet, co siedzi na wozie, ma bat i mówi do nich ciągnijcie. Lider to jest ten gość, co ciągnie wóz jako pierwszy, a zespół siedzi na wozie. Jeśli tak myślisz, to tylko w ten sposób zbudujesz zaufanie i zespół, który skoczy za tobą w ogień. Bo jeśli uczysz kogoś na początku, to on się uczy i dochodzi do etapu twojego. A ty, jeśli jesteś mądry, idziesz dalej. Rozwijasz się, rozwijając ich. To jest wzajemny komensalizm, to jest taka zależność. Bo tylko możesz rozwinąć wszystko, jeśli uczysz i pokazujesz, pozwalasz się rozwijać. Blokowanie powoduje, że zjadasz swój ogień. I tacy są ludzie. A potem jeszcze jak uczeń przyrasta mistrza. Piękna rzecz, tak, prawda? To jest super. Piękna. To jest, ale myślę nad kwestią, co spowodowało to. Myślę, że abstrahując od tego, że moja babcia chorowała na endometriozę, bo moja babcia miała endometriozę od strony mamy drzewa oskrzelowego, czyli płuc. Wow. Co miesiąc miała krwioplucie. Siedziała zdepresjonowana w ciemnym pokoju, chorowana. Jaka to była medycyna w tamtych czasach? Umówmy się. Teraz jest, a wtedy to była medycyna tamtych czasów. Robiono jej odmy torakoskopowe. Zmarła na powikłania, nie wiem, czy w przebiegu później sarkoidozy, chyba nawet tego nie wiem.
ale wiem, że histopatologicznie zrobiono jej biopsję i była endometrioza drzewa oskrzelowego płuc. Więc ja jej nie poznałem nigdy, bo ona umarła zanim ja się urodziłem. Znam to z opowieści mojego taty i mamy i wiem, że była ciężko zdepresjonowaną, smutną kobietą, bo miała endometriozę płuc. Dzisiaj pewnie miałaby super operację endoskopową, laparoskorobotową, wycięlibyśmy z kopuły przepony albo z płuca i byłaby babka zdrowa, albo przynajmniej lepiej by się czuła. Natomiast to było coś, co mnie zaciekawiło. Ja lubię wyzwania. Nie sztuka jest pastwić się nad słabszym. Sztuka jest zaczepić mocniejszego i się z nim zmierzyć. Więc endometrioza jest takim przeciwnikiem ultramocnym. Chciałabym na koniec zadać pytanie, które zadaję wszystkim gościom. Jakie 3 nawyki lub wybory życiowe uważasz za kluczowe dla zachowania zdrowego, długiego i szczęśliwego życia? Myślę, że trzeba być zgodnym ze sobą. Czyli przede wszystkim pogodzenie się ze sobą, nie walczenie. Bo jeśli... Ja wiele razy walczyłem ze sobą, ale to dzięki swojej partnerce, żonie jestem szczęśliwy. I myślę, że ostatnim elementem jest przede wszystkim trzeba lubić ludzi. Bo jeśli lubi się ludzi, to pracując z ludźmi jest nam łatwiej. Jak ktoś nie lubi ludzi, nie może z nimi pracować. Myślę, że to jest klucz. Po prostu trzeba być szczerym ze sobą, bo wszystkich można oszukiwać, ale siebie się nie oszuka. Bo prędzej czy później to wyjdzie. Dziękuję Tobie bardzo. Poszukujmy wszyscy siebie aż do bólu, ale lepiej bez bólu. Dziękuję Tobie bardzo jeszcze raz za wszystko to, co robisz dla kobiet. I mam nadzieję, że jeszcze się spotkamy, porozmawiamy o tym, jak można poprawić jakość życia tym kobietom z endometriozą dzisiaj żyjącym. Mam nadzieję, może za parę lat będziesz miał jakieś jeszcze lepsze wiadomości dla nas. Dziękuję serdecznie. Dziękuję.